Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tych incydentach w XX wieku, w czasie których świat stanął na krawędzi wojny atomowej. Dowiecie się, jak blisko komunistyczny Związek Sowiecki i Rosja były jej wywołania. To historia szczególnie aktualna dzisiaj, kiedy Rosja ponownie straszy świat wojną atomową. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. The following is an interview with the President of Russia, Vladimir Putin. 9 lutego bieżącego roku opinia publiczna mogła poznać szczegóły kontrowersyjnego wywiadu, jakiego prezydent Rosji Władimir Putin udzielił Tuckerowi Carlsonowi, amerykańskiemu dziennikarzowi związanemu z byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. W opublikowanym przez Tuckera wywiadzie rosyjski prezydent podkreślił, że Rosja będzie walczyła o swoje interesy do końca. A to oznacza, że trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz, nawet taki, w którym Rosja posłuży się bronią atomową. O możliwości jej użycia mówił również nie tak dawno Dmitrij Miedwiediew. Były rosyjski prezydent za pośrednictwem swojego konta na Telegramie wprost zagroził użyciem broni atomowej przeciwko Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Niemcom i Ukrainie. Jak zaznaczył Miedwiediew w swoim wpisie, może do tego dojść w przypadku, gdy Rosja utraci terytoria ukraińskie, które zajęła na początku wojny. O możliwości użycia broni atomowej mówiło także wielu innych rosyjskich polityków. Jednym z nich był urzędujący minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, według którego posiadanie broni atomowej jest jedyną możliwą odpowiedzią na zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa Rosji. Tego typu komunikaty ze strony rosyjskich polityków, ale także rosyjskich wojskowych powodują, że świat zaczyna naprawdę obawiać się takiego scenariusza. O tym, czy istnieje szansa na to, aby temu scenariuszowi zapobiec, dyskutowano między innymi podczas niedawnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Ale te dyskusje nie przyniosły jakiegoś zasadniczego przełomu w postrzeganiu zagrożenia, jakim jest dzisiaj możliwość użycia broni atomowej przez Rosję. Czy jest możliwe, aby Rosja, chcąc osiągnąć swoje imperialne cele, rzeczywiście użyła broni atomowej? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy zagłębić się w historii XX wieku, kiedy trwała zimna wojna pomiędzy Zachodem a komunistycznym Związkiem Sowieckim. Nasz kanał nie mógłby działać bez wsparcia naszych patronów i sponsorów, którym w tym miejscu pragnę jeszcze raz podziękować. A sponsorem tego filmu jest NordVPN. W internecie jesteśmy narażeni na różne ryzyka. Dlaczego nie zabezpieczyć się przed tym już dzisiaj? Dzięki NordVPN możecie to zrobić niemalże jednym kliknięciem. Możecie zabezpieczyć swoje wrażliwe dane w sieci, a dzięki zmianie cyberlokalizacji uniknąć niechcianych reklam. Mamy dla Was super ofertę od NordVPN. Tylko z naszym linkiem Zakazane Historie otrzymacie miesięczną subskrypcję za cenę kawy i 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeśli szukacie sposobu na zabezpieczenie swoich haseł, razem z NordVPN możecie wykupić subskrypcję NordPassa, również w preferencyjnej cenie. Warto więc skorzystać i zadbać już teraz o swoje cyberbezpieczeństwo oraz uniknąć niechcianych reklam. W czasach zimnej wojny Związek Sowiecki wielokrotnie straszył Zachód
możliwością użycia broni atomowej. Ale zdecydowanie najmocniej zrobił to podczas tak zwanego kryzysu kubańskiego, czyli sporu ze Stanami Zjednoczonymi o ulokowanie swoich rakiet na Kubie. Ten kryzys zazwyczaj przedstawiany jest jako dyplomatyczna i wojskowa wojna nerwów pomiędzy Sowietami a Amerykanami, która w październiku 1962 roku doprowadziła świat na skraj nuklearnej zagłady. Ale sprawy zaszły wtedy za daleko i obaj przywódcy, prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy i pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Sowieckiej Partii Komunistycznej Nikita Chruszczow, ostatecznie zatrzymali nadciągającą zagładę świata. Ale zanim do tego doszło, wydarzyło się wiele. Jeden z sowieckich okrętów podwodnych uzbrojony w torpedy z głowicami jądrowymi mógł rzeczywiście wywołać wojnę atomową pomiędzy obydwoma mocarstwami. Ale zanim do tego incydentu doszło, miały miejsce inne ważne fakty. W 1961 roku Amerykanie zainstalowali w Turcji wyrzutnie pocisków balistycznych średniego zasięgu typu Jupiter. W reakcji na to Związek Sowiecki przygotował plan operacji Anadyr, która miała przeciwdziałać temu zagrożeniu. Sam Chruszczow nazwał tę operację wsadzeniem jednego z naszych jeży w spodnie Amerykano. Miała ona polegać na rozlokowaniu na Kubie rządzonej przez komunistycznego dyktatora Fidela Castro 3 batalionów sowieckich rakiet zdolnych do przenoszenia pocisków balistycznych średniego zasięgu. Oprócz nich Sowieci zamierzali zainstalować na Kubie wiele innych rodzajów swoich broni. Największą trudnością było jednak dla Sowietów to, jak skutecznie ukryć całą operację przed Amerykanami. Liczyli się bowiem z tym, że cały ten potencjał wcześniej czy później Amerykanie wykryją. I dokładnie tak się stało. Amerykańskie samoloty szpiegowskie typu U-2 i F-8 dość szybko wykonały zdjęcia lotnicze, na których widoczne były instalacje rakietowe na Kubie. Prezydent Kennedy musiał więc na to zareagować. 22 października 1962 roku Kennedy wydał polecenie zorganizowania blokady morskiej Kuby. W rezultacie tego 4 amerykańskie okręty podwodne wyposażone w torpedy typu T-5 z głowicami jądrowymi i amerykańskie niszczyciele zablokowały wyspę. Na spotkanie z nimi Sowieci wysłali w rejon Kuby 4 własne łodzie podwodne, także z głowicami jądrowymi. Gdy amerykańskie okręty zaczęły zrzucać konwencjonalne bomby głębinowe, dowódcy sowieckich okrętów podwodnych uznali to za amerykański atak. 2 z 4 sowieckich okrętów Amerykanie zmusili do wynurzenia i opuszczenia wód kubańskich. 3 natomiast zgubił amerykańskie okręty i powrócił do Związku Sowieckiego. Natomiast 4 sowiecki okręt podwodny, którym dowodził kapitan Walentin Sawicki, pozostał w zanurzeniu pomimo wybuchów amerykańskich bomb głębinowych. Ale po 4 dniach temperatura w środku okrętu wzrosła tak bardzo, że marynarze zaczęli tracić przytomność. Sawicki uznał wówczas, że skoro wojna się już rozpoczęła, jedynym honorowym dla niego wyjściem z tej sytuacji jest wystrzelenie torped z głowicami jądrowymi w kierunku ścigających go amerykańskich okrętów. Wprawdzie władze w Moskwie wydały Sawickiemu zgodę na ich użycie, ale sowiecka procedura w tym zakresie wymagała zgody także innych oficerów na okręcie. Takiej decyzji był jednak przeciwny Wasilij Archipow. Pomimo jego sprzeciwu Sawicki zamierzał jednak odpalić torpedy jądrowe w kierunku Amerykanów. Tyle tylko, że
przytomny Archipow w ostatniej chwili zablokował ich odpalenie, a potem zmusił Sawickiego do wynurzenia się. Gdy to nastąpiło, sowiecki okręt został otoczony przez amerykańskie niszczyciele i helikoptery. To był koniec tej sytuacji. Tak czy inaczej, to postawa Archipowa zapobiegła wybuchowi wojny atomowej pomiędzy Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi. Znacznie groźniejsza sytuacja wydarzyła się 26 września 1983 roku. Obsługujący tego dnia system wczesnego ostrzegania przed atakiem jądrowym sowiecki podpułkownik Stanisław Pietrow zauważył, że Amerykanie wystrzelili w kierunku Związku Sowieckiego międzykontynentalny pocisk balistyczny. Chwilę później Pietrow zauważył kolejne amerykańskie pociski balistyczne. System wyświetlił mu wówczas komunikat alarmowy, że w kierunku Związku Sowieckiego podąża 5 amerykańskich pocisków balistycznych typu Minuteman. W zaistniałej sytuacji Pietrow powinien natychmiast zgłosić do centrali amerykański atak jądrowy, aby strona sowiecka mogła odpowiedzieć błyskawicznym odwetem. Ale Pietrow tego nie zrobił. Zachował zimną krew i uznał, że najprawdopodobniej zawiódł system i jest to fałszywy atak jądrowy. I rzeczywiście tak było. Sowiecki system wczesnego ostrzegania pomylił odbicie słońca od chmur z pociskiem jądrowym. W ten sposób podpułkownik Pietrow zapobiegł atomowej wojnie Sowietów z Amerykanami, a ta na pewno przyniosłaby katastrofalne dla świata skutki. Już w 1979 roku Amerykanie oszacowali, że jeśli Sowieci dokonają pełnoskalowego ataku nuklearnego na ich kraj, zginie od 82 do 180 milionów Amerykanów. Z kolei w przypadku amerykańskiego kontrataku uśmierconych zostanie od 54 do 108 milionów obywateli Związku Sowieckiego. Byłaby to więc największa liczba ofiar w dziejach świata. Do tego wszystkiego doszłyby masowe skażenia ziemi, w wyniku których zginęłyby kolejne setki milionów ludzi. Ale takiemu scenariuszowi w porę zapobiegł podpułkownik Pietrow, łamiąc przy tym obowiązujące procedury. Dopiero po zakończeniu zimnej wojny i po upadku Związku Sowieckiego Pietrow otrzymał nagrodę, że tamtego feralnego dnia uratował świat przed zagładą. Został uhonorowany przez ONZ i otrzymał pokojową nagrodę w Dreźnie. Ale koniec zimnej wojny wcale nie oznaczał, że takie incydenty odeszły do lamusa historii. 24 stycznia 1995 roku rosyjski system wczesnego ostrzegania przed atakiem jądrowym wykrył amerykański atak. Wszystko zależało wówczas od prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, który posiadał tak zwaną atomową walizkę z kodami do uruchomienia odwetu. Ale Jelcyn chyba nie uwierzył w amerykański atak jądrowy i nic nie zrobił. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że powodem tego atomowego alarmu była rakieta Black Brant 12, wystrzelona przez amerykańskich i norweskich naukowców z wyspy Andoja, leżącej nad kołem podbiegunowym. Co prawda naukowcy ostrzegli wcześniej o tym Rosję i inne kraje, że planują wystrzelenie takiej rakiety, ale w Rosji ktoś zapomniał przekazać tej informacji obsłudze systemu wczesnego wykrywania ataku jądrowego. Ta ostatnia poinformowała więc Jelcyna o tym, że nadchodzi amerykański atak. Na szczęście rosyjski prezydent był wtedy całkowicie trzeźwy i również ocenił sprawę właściwie.
Obecny prezydent Rosji, Władimir Putin, lubi podkreślać, że rosyjska doktryna o użyciu broni atomowej mówi jasno, że można jej użyć tylko do obrony Rosji. Ale czy można wierzyć w jego zapewnienia? Putin, napadając na Ukrainę, mówił przecież o operacji specjalnej, której celem jest jedynie przyłączenie obwodów donieckiego i ługańskiego, których mieszkańcy od dawna opowiadają się za przynależnością do Rosji. Dlaczego zatem mamy wierzyć w zapewnienia Putina, że rosyjska broń atomowa służy jedynie do obrony Rosji, a nie do zaatakowania kogokolwiek? Pocieszające jest jedynie to, że niekoniecznie rosyjskie rakiety z głowicami jądrowymi mogą być sprawne. Może się okazać, że z prawie 7 000 rosyjskich rakiet z głowicami jądrowymi większość nie nadaje się do użytku. A poza tym, jakakolwiek próba ich użycia naraziłaby Putina na straszliwy odwet Zachodu. Być może więc Putin będzie tylko grał groźbą atomowej wojny, bo groźba zawsze jest skuteczniejsza. W moim następnym filmie opowiem Państwu o żydowskiej partyzantce w czasie II wojny światowej. Dowiecie się, czym się naprawdę ona zajmowała i jakie były rezultaty jej działań na terenach, na których ona istniała. Dowiecie się również, czy jej filmowy obraz jest prawdziwy. Ten film zatytułowałem Między mitem a prawdą. Żydowska partyzantka w czasie wojny. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.